Cześć, z tej strony zespół BBA. Ostatnio coraz częściej pytacie nas o to, jak przebiega proces importowy, dlatego dziś opiszemy go Wam od strony technicznej. Ponieważ większość z tych, którzy nas pytali, importuje z Chin, skupimy się na imporcie z Chin. Wszystko zaczyna się od przygotowania towaru. Polega to na sprawdzeniu dokładnych wymiarów ładunku, zważeniu go i solidnym zapakowaniu. Nieraz do transportu potrzeba specjalnych oznaczeń, a czasem wystarczy po prostu zaadresowane opakowanie. Gdy towar jest już gotowy, producent daje znać importerowi. Przekazuje wszystkie informacje potrzebne do przetransportowania przesyłki. Po otrzymaniu informacji na temat wymiarów, wagi i pakowania przesyłki, importer przekazuje je spedytorowi. Na tej podstawie spedytor może sprawdzić stawki, które będą obowiązywały w danym transporcie. Wszystkie informacje o ładunku wpływają na cenę transportu. Zazwyczaj im przesyłka większa, tym droższa. Nie jest to jednak jedyna kwestia wpływająca na koszt organizacji całego procesu importowego. Oprócz określenia suchej stawki za zajęcie miejsca w środku transportu, spedytor określa również koszt odprawy celnej, ubezpieczenia towaru, transportu towaru w Chinach, konsolidacji przesyłki oraz udostępnienia licencji importowej. Po akceptacji warunków przez importera do akcji wkracza agent zajmujący się przesyłką w Chinach. Rola agenta jest kluczowa w powodzeniu transportu, a więc także importu. Agent odpowiada za odbiór towaru od producenta oraz sprawdzenie, czy wszystkie ilości i parametry się zgadzają. To bardzo ważne, ponieważ agent rezerwuje miejsce na towar o określonych parametrach. Jeśli wymiary przesyłki będą różnić się od deklarowanych, mogą wzrosnąć koszty i powstać opóźnienia. Przestrzeń dla towaru bukuje się na podstawie odpowiednich warunków handlowych. Służą one do ustalenia zakresu odpowiedzialności finansowej, ubezpieczeniowej i transportowej za towar podczas importu. Te reguły nazywają się Incoterms i szczególną uwagę poświęcimy im w innym filmie. Ten transport odbywa się w oparciu o EXW. Reguła ta polega na transporcie w ujęciu od drzwi do drzwi i jest najpopularniejsza w transporcie kolejowym. Przewiezienie jednej samotnej palety w kontenerze generowałoby ogromne koszty, dlatego pierwszym krokiem jest konsolidacja towaru. Gdy towar zostanie skonsolidowany, do akcji wkraczają agenci celni. Ich zadaniem jest odprawa celna towaru pozwalająca na transport przez granicę. Gdy skończą swoje zadanie, nie pozostaje nic innego, jak załadować przesyłkę na pociąg i wysłać ją w długą drogę do Polski. Już w Polsce towarem zajmujemy się my. Pierwszym krokiem jest zdjęcie przesyłki z pociągu i przewiezienie jej do magazynu dekonsolidacyjnego. W magazynie przesyłka zostaje rozdzielona i zajmują się nią agenci celni, przeprowadzając odprawę celną importową. Następnie przesyłkę umieszczamy na samochodzie i ruszamy z dostawą. Przed dostawą trzeba jedynie opłacić VAT i cło, a spedytor dba o to, by towar znalazł się pod drzwiami importera w ustalonym terminie. W tym momencie zarówno transport, jak i import zostają zakończone. Choć niezwykle popularny, transport kolejowy z Chin nie jest oczywiście jedyną metodą importu towaru z Chin. Można w tym celu skorzystać z wielu rozwiązań, różniących się od siebie kosztem, czasem realizacji i dopasowaniem do potrzeb logistycznych. Nie wiesz jak zacząć? Potrzebujesz pomocy w imporcie towarów? Skontaktuj się z nami i już dziś poznaj wszystkie możliwości.